Witajcie na kanale Zakazany Ogród. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 super bylin pewniaków, czyli takich, które będą Wam bardzo długo kwitły, ekstra wyglądały i przy których też nie musicie za dużo robić. Zapraszam na ten odcinek. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Gdy ostatnio zrobiłam dla Was odcinek o różach, właśnie takich pewniakach, zwłaszcza dla osób początkujących, które chcą zaczynać z różami, wiele osób mi pisało, że to jest po prostu super temat i że ogólnie temat roślin takich właśnie innych, pewniaków, z którymi fajnie jest zacząć, przy których wcale nie musimy się dużo robić, jest super tematem. Stwierdziłam, że tym razem zrobimy byliny, a w kolejnym odcinku zrobimy jeszcze rośliny, pewniaki, które na pewno sprawdzą się u Was w ogrodach, ponieważ ja sama z doświadczenia wiem, że w ogrodzie, nawet gdy kochamy pracę, to jednak czas jest limitowany. Doba ma tylko 24 godziny i nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko zrobić. Więc super mieć takie kwiaty, które pięknie kwitną, super wyglądają, ale naprawdę nie obciążają nas zbytnio i pozwalają na to, żebyśmy też trochę w tym ogrodzie odpoczęli. 5 bylin, które Wam dzisiaj pokażę, na pewno znacie na moim kanale, ponieważ są bardzo często pokazywane właśnie ze względu na to, że są po prostu cudowne, świetnie kwitną, świetnie wyglądają i też zauważyłam, że większość z nich świetnie się rozmnaża, także po jednym roku możecie ich mieć więcej i dzisiaj Wam też powiem, jak to zrobić. No cóż, ruszamy z pierwszą byliną. Nie bez powodu stoję w tym miejscu, bo bylina, którą Wam zaraz przedstawię, miała już swój nawet specjalny odcinek z odmianami, także jeżeli go nie oglądaliście, koniecznie kliknijcie i zobaczcie właśnie różne odmiany kocimiętek, bo właśnie ona jest naszą pierwszą królową na rabatach. Kocimiętek mam dużo, mam w ogrodzie 4 moje ulubione odmiany, w tym jedna tak zwana bezodmianowa kocimiętka. Ale kocimiętki kocham przede wszystkim za to, że zobaczcie, mamy praktycznie listopad, a one dalej kwitną. Mało tego, one są takie nostalgiczne, one są takie romantyczne, one tak fajnie po prostu robią nam ścieżkę po prostu na ogrodzie, że można przejść i czuć się jak w jakimś romantycznym filmie. Ostatnio się śmiałam, bo wrzucałam sobie zdjęcie na sztuczną inteligencję i chciałam zobaczyć, jak sztuczna inteligencja przedstawi ogród z takimi roślinami, które ja najbardziej lubię, czyli oczywiście róże, ostróżki, kocimiętki. I wyszedł mi taki obraz, ja Wam zaraz go wkleję, który praktycznie pokazuje idealnie moją duszę ogrodową. Oczywiście w momencie, w którym kwitną też pozostałe rośliny, bo ostróżki też są moimi takimi bylinami, które uwielbiam, ale ostróżki nie kwitną cały czas. Przy ostróżkach trzeba się więcej robić, więc dzisiaj o nich nie będzie. Ale kocimiętka. Słuchajcie, kocimiętka ogólnie fantastycznie się sama wysiewa w ogrodzie, więc jeżeli ją już wprowadzicie do swojego ogrodu, będziecie mieć bardzo dużo nowych siewek i te siewki warto wykopywać i przekładać w te miejsca rabat, które lubicie. Ja w tym roku miałam tutaj dzielić moje kocimiętki, bo one się fajnie rozrosły i dokładać jeszcze z drugiej strony, bo tu mam jeszcze takie naprawdę małe okazy, ale powiem Wam, że zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że da mi jeszcze czas, żeby troszeczkę się rozrosły. Poza tym powiem Wam, że już mi się w jesieni nie chciało tak wszystkich bylin dzielić, bo jest tego dużo, ale ja po prostu będę wysiewać swoją kocimiętkę wiosną, metodą winter sowing, wiosną, nawet zimą tak naprawdę metodą winter sowing, ponieważ metoda winter sowing też sobie koniecznie kliknijcie na kanale. Jest świetną metodą wysiewu w butelkach, w pudełkach, gdzie po prostu stawiamy na zewnątrz nasze wysiewy przez zimę i tam nam nasze rośliny już się hartują i już wzrastają. Ja w zeszłym roku pozyskałam naprawdę ogromną ilość kocimiętek. Mam je wszystkie na tamtej rabacie. Fantastycznie się rozrosły i myślę, że w tym roku będzie mi wygodniej po prostu zasadzić te małe kępki wiosną, które i tak się fantastycznie rozrosną, niż dzielić te byliny, a te podzielę w kolejnym roku, bo naprawdę one jeszcze dadzą radę. Kocimiętka rośnie fantastycznie na każdym stanowisku. Powiem Wam, że ona jest taką byliną, która i znosi suszę, i uwielbia mocne słońce, i naprawdę długo fajnie wygląda. Jeżeli będziecie ją na przykład podcinać albo podcinać ją partiami typu przód, tył lub sam środek, albo wybiórczo jej pędy,
ona będzie jeszcze bujniej, jeszcze mocniej kwitnąć i jeszcze lepiej się krzewić. Ja tych kocimiętek praktycznie prawie w ogóle nie ścinałam, bo one cały czas dają nowe kwiaty i też to widać po takich nowych kocimiętkach. Starsze okazy bardzo często mają taki moment, kiedy wyrastają nam, później warto ściąć przekwitnięte i one na nowo będą nam dalej kwitnąć, ale kocimiętka praktycznie od czerwca kwitnie niesamowicie. Jest fantastyczną byliną na przód rabat, jest fantastyczną byliną wypełniającą rabaty, ponieważ możecie ją też mieć jako większe odmiany, na przykład Six Hills Giant i ja po prostu na przykład wśród róż lubię Six Hills Giant posadzić właśnie przy takich wyższych różach, a na przodzie rabaty uwielbiam, jak ona mi tutaj robi taką właśnie piękną ścieżkę. Absolutnie bym skłamała, gdybym jako drugiej fantastycznej byliny nie dała jeżówki. Ta jeżówka mi tutaj jeszcze fantastycznie kwitnie, gdzie na innej rabacie ona już przekwitła, ponieważ ta tutaj jest akurat z mojego siewu, gdzie wkładałam po prostu główki już takich ususzonych jeżówek lekko pod ziemię, przysypywałam leciusieńką kompostem i one mi tutaj fajnie wyrosły. Słuchajcie, jeżówka jest też taką byliną, która nie dość, że się fantastycznie wysiewa właśnie sama, nie dość, że jest przepiękna, bo jej kwiaty w ogóle po ścięciu, to naprawdę w wazonie będziecie mieć bardzo długo, ale jednocześnie, jeżeli będziecie ją też ścinać do bukietów, to ona będzie jeszcze więcej kwiatów Wam praktycznie przedstawiać, więc powiem Wam, że jest niesamowita. Jeżówki mają swoje różne odmiany, natomiast pamiętajcie, że im bardziej taka sfiksowana odmiana, tym ona bardziej jest robiona po prostu w laboratorium i takie odmiany bardzo często nie powtarzają swoich cech matczynych, czyli jeżeli wysiejemy taką jeżówkę, bardzo często okazuje się, że dostajemy z powrotem właśnie takiego klasycznego Magnusa. Jeżówka jest cudowna, uwielbiają ją motyle, jest taką fajną, powiedziałabym, lekko wiejską rośliną, ale jednocześnie niesamowicie nowoczesną, więc ona się sprawdzi zarówno w takich ogródkach wiejskich, typu takich cottage garden, ale sprawdzi się też przy takich ogrodach, gdzie chcemy mieć taką nowoczesność, trawy. Jest fantastyczna. Ja już odważnie mieszam ją także z różami i uważam, że również z różami wygląda niesamowicie. Poza tym ona jest właśnie takim pewniakiem. Gdy są upały, gdy są różne naprawdę przykre warunki pogodowe, jeżówka i tak wygląda świetnie. Jeżówkę możecie też spokojnie sobie podzielić, możecie też dzielić kępy, ale powiem Wam, że ja tego w ogóle praktycznie nie robię, ze względu na to, że ona mi się fajnie na przykład wysiewa w takie bardzo duże pola jeżówek i ona w ogóle wygląda rewelacyjnie, jeżeli właśnie mamy więcej takich jeżówek w grupie. Po prostu te ich główki, które pięknie wystają nad innymi roślinami, królują, dominują i są naprawdę fantastyczne. Trzecia bylina, po prostu rewelacyjna, która kwitnie naprawdę ekstremalnie długo, to jest bodziszek, ale nie wszystkie bodziszki tak kwitną, a ja lubię bardzo dużo odmian. Natomiast dzisiaj Wam zdradzę dwie fantastyczne odmiany. Jedna odmiana jest doskonale wszystkim znana, ponieważ ona była kiedyś nagradzana na Chelsea Flower Show i to jest oczywiście bodziszek Rozan. Jest to odmiana, która gdzieś od końca czerwca, lipca zaczyna kwitnąć, ale kwitnie praktycznie nieprzerwanie, gęsto, cały czas. Ja mam ją u siebie na słonecznych rabatach, ale bardzo dużo osób mi pisze, że ma właśnie w półcieniu i że w półcieniu się ona świetnie sprawdza. U mnie na słonecznych rabatach ona robi naprawdę show i ja mam ją tutaj posadzoną w ogóle z przywrotnikiem ostroklapowym, ale ostatnio ten bodziszek tak mocno zdominował tego przywrotnika, że nawet tego przywrotnika tutaj nie widać i myślę, że będę go po prostu rozsadzać. Bodziszek Rozan jest właśnie taką naprawdę ekstra fajną, hybrydową, można powiedzieć, odmianą bodziszka, która fantastycznie się sprawdza na rabatach, świetnie po prostu rośnie, ma dużo wigoru, obfite kwitnienie i kwitnie nieprzerwalnie, więc to jest bardzo ważne. Ja mam u siebie przepiękny fioletowy bodziszek łąkowy, który powiedziałabym kolorem przebija bodziszka Rozan, natomiast on u mnie kwitnie tylko tak naprawdę w maju do czerwca i później po ścięciu czasami jeszcze trochę odbija, ale szału nie ma. Ale teraz Wam zdradzę drugą odmianę, ponieważ jest druga odmiana, która kwitnie identycznie jak bodziszek Rozan, jest niezniszczalna, jest fantastyczna, ale jest dużo mniej znana, więc jeżeli ją znajdziecie, to koniecznie ją posadźcie. Ja w zeszłym roku trafiłam na nią przypadkiem w jakimś centrum handlowym i stwierdziłam, że opisywana jest fantastycznie, zobaczmy, czy to jest prawda i okazuje się, że to jest prawda. Zaraz Wam ją pokażę. No i zobaczcie, celowo zerwałam Wam właśnie kwiatostany bodziszka drugiego, tego, który może konkurować z Rozan naprawdę i będą na tym samym miejscu. I to jest bodziszek Walicha.
To jest kwiat bodziszka Walicha, a to jest bodziszek Rozan. One kolorystycznie prawie że niczym się nie różnią, z tą różnicą, że bodziszek Walicha ma bardziej, powiedziałabym, takie czarne prąciki w środku i jest leciusieńko mniejszy. To jest ten kwiat, to jest właśnie bodziszek Rozan. On jest po prostu leciusieńko mniejszy, jest również fantastyczny. Kwitnie koniec czerwca, lipiec i tak samo kwitnie do teraz. Ja go posadziłam u siebie w takim miejscu bardziej zacienionym, gdzie mało roślin daje radę, a on fajnie, naprawdę fajnie się rozrasta i bardzo podobnie się rozrasta w takim miejscu zacienionym jak właśnie bodziszek Rozan. Jest mało wymagający, znosi każdą glebę, świetnie kwitnie, więc jeżeli macie ochotę przetestować jeszcze inną fantastyczną odmianę, to albo Rozan, albo Walicha będą fantastyczne. Wszystko, co mogło tu przekwitnąć, to już chyba przekwitło, oprócz lawendy, która naprawdę w tym roku po prostu daje czadu. Oczywiście bardzo fajnie jeszcze wyglądają rudbeckie, ale siedzę tu przy takiej właśnie kępie, która już jest bardzo sucha i ja ją sobie tak zostawiam, ze względu na to, że ona się fantastycznie wysiewa. I jest to jedna z fajniejszych bylin, która też kwitnie cały czas. Ją co prawda musicie ściąć po kwitnieniu, po to, żeby ona za chwilę wypuściła kolejne kwiatostany, ale to jest naprawdę kwestia 2 tygodni i ona znowu kwitnie. I jest to oczywiście szałwia omszona. Niesamowicie fantastycznie się rozrasta. Powiem Wam, że jest ona taka, że fantastycznie się ją właśnie komponuje z lawendą, tworzy super, naprawdę super piękne pejzaże z lawendą, ale bardzo często może się ją dostać w dużo bardziej intensywnym kolorze niż lawenda. I co ja w niej lubię, to jest też to, że tutaj, na przykład na tej rabacie, ona mi się tak fantastycznie wysiewa. Oczywiście, że mogłabym tutaj skarżyć się na te siewki, je po prostu stąd wyciągać i mówić, Boże, będzie masakra, ale ona mi tutaj raz, że uzupełniła luki w miejscach, w których brakowało mi bylin. 2, ja sobie cały czas te siewki wyciągam i daję na inne rabaty. Szałwia omszona fantastycznie także znosi właśnie suszę, więc teraz jeżeli mamy takie problemy w ogrodach, gdzie są często suche wiosny, suche lata, ona naprawdę nie ma z tym problemu i fantastycznie kwitnie, fantastycznie wygląda. Szałwia omszona jest też dostępna w różnych kolorach. Są kolory jaśniejszego fioletu, ciemniejszego fioletu. Przepiękny ciemny fiolet to jest także szałwia omszona Markus. Ja Wam jej nigdy nie pokazywałam, ale ja mam jej też bardzo dużo w ogrodzie. To jest jeden z takich intensywniejszych kolorów. Na pewno w kolejnych odcinkach Wam ją pokażę, albo zrobię tu zaraz przebitkę na tego Markusa. Natomiast jest też piękna różowa szałwia omszona, także fantastycznie wygląda na rabatach i możemy ją zarówno wysiewać, ona sama się też świetnie wysiewa, jak również możemy ją dzielić. Więc coś niesamowitego. Powiem Wam, że w tym roku ona i tak tutaj bardzo szybko mi opadła. Jak gdybym ja ją ścięła po raz kolejny, ona pewnie po raz kolejny by mi zakwitła. Natomiast w tym roku odpuściłam ze względu na to, że tutaj chciałam, żeby się troszeczkę bardziej powysiewała, więc już ten listopad, październik już naprawdę wygląda słabo. Natomiast bardzo często ona po przekwitnięciu ma piękne po prostu pędy, które i tak są kolorowe i tak fajnie wyglądają na rabatach. No i dochodzimy do naszej 5. ekstremalnie fantastycznej byliny, czyli do brunery. Też o niej robiłam odcinek osobny. Ja myślę, że w ogóle o wszystkich praktycznie, oprócz chyba bodziszka, o wszystkich bylinach, które Wam pokazywałam, robiłam już osobne odcinki, bo są naprawdę fantastyczne. O tyle cudowna jest brunera, że ona jest też byliną, która wiosną kwitnie, jak niezapominajki. I zobaczcie, tutaj jeszcze czasami powtarza kwitnienie, więc ma jeszcze takie kwiatuszki. Natomiast wiosną jest to po prostu chmura kwiatów, które wyglądają jak niezapominajki. Dodatkowo piękne, sercowate liście. Naprawdę fantastyczne odmiany, czyli właśnie Sea Heart, którą tutaj mam. To jest po prostu coś, odmiany typu Sea Heart, Silver Heart, Jack Frost, to są wszystkie odmiany, które mają takie srebrne liście, więc one też fajnie rozjaśniają zakątki. A ogromnym urokiem brunery jest też to, że ona kwitnie i rośnie w cieniu. Więc fantastycznie można ją również komponować z hostami, można ją w takich naprawdę ciężkich zakamarkach mieć. Natomiast dam Wam pewną wskazówkę. Jeżeli będziecie ją mieć na rabatach, na których oczywiście nie macie agrowukliny, nie ścinajcie od razu po przekwitnięciu tych kwiatów, tylko zostawcie, żeby właśnie ona wypuściła nasiona. Ta brunera tak niesamowicie się rozsiewa, że będziecie mieć bardzo dużo nowych siewek. Ja tutaj tylko niedawno chodziłam i wykładałam jeszcze siewki, przekładałam na kolejną rabatę, która jest cała właśnie z wysianych bruner. Natomiast widzę, że tutaj kolejne nowe siewki mi się jeszcze tutaj wysiały, więc je zostawię i pewnie wiosną będę je dopiero jeszcze przesadzać. W dzisiejszym rankingu jak zwykle postawiłam na to, żeby pokazać właśnie te byliny, które albo dalej
kwitną przez całe lato, albo później fantastycznie wyglądają przez resztę lata, jak na przykład Brunera. Natomiast jest o wiele więcej fantastycznych bylin. Ja będę dla Was też takie odcinki robić o innych super bylinach. Oczywiście, że są różne byliny, których w moim ogrodzie jest bardzo dużo i które kocham, ale na przykład w pewnym momencie one gorzej wyglądają lepiej, więc po prostu nie dawałam ich w dzisiejszym rankingu. Natomiast jestem ciekawa, jaką super piątkę Wy byście wybrały, gdybyście miały wybrać takie 5 bylin, które po prostu kwitną intensywnie, kwitną cały czas, albo wymagają naprawdę bardzo małej pielęgnacji, a będą wyglądać rewelacyjnie. Przypadkiem tylko pomyślałam, że wszystkie oczywiście te byliny super też się komponują z różami, natomiast nie wszystkie pasują na stanowiskach różanych, bo jednak tam, gdzie mamy więcej na przykład właśnie cienia czy półcienia, róże nam się mogą po prostu nie sprawdzić i bardzo mało odmian da tam radę. Natomiast wiele z tych bylin naprawdę tworzy fantastyczne pejzaże. Chociaż powolutku sezon dobiega końca, oczywiście na kanale dalej będą filmy, będę starała się dodawać je regularnie, raz w tygodniu bądź 2 razy w tygodniu. Będą też filmy o dekoracjach, być może będzie troszeczkę o gotowaniu, no i będzie też odnośnie wysiewów, ponieważ mimo tego, że jest listopad i listopad to już się kończy właśnie w taki sposób, że zabezpieczamy rośliny i szykujemy się do zimy, to później mamy czas wysiewów, więc ja będę na pewno dla Was robić bardzo dużo odcinków o wysiewach. No i cóż, dziękuję Wam za dziś. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feel